Cześć, dzisiaj powiem wam trochę o talii pod Broly'ego. Karta ta była rozdawana przy okazji premiery remasterowanych filmów w USA. U nas była na europejskich celebracjach, które odbywały się w grudniu i styczniu. Karta generalnie jest raczej mało popularna, ze względu na to, że jego efekty mają tam spore reperkusje też w stosunku do naszego życia. Jego efekt polega na tym, że gdy ta karta atakuje kartę lidera, możemy wybrać jedną kartę ze swojego życia i usunąć ją do dropa oraz dodatkowo usunąć sobie 3 karty z góry talii i wtedy przeciwnik usuwa sobie kartę z ręki. Wydaje się to dość mocnym ciosem dla nas, ponieważ tracimy karty z talii plus karty z życia. Jednak w efekcie tak naprawdę ładujemy swój drop kartami, dzięki czemu będziemy mogli używać szybciej efektów Sparking oraz ewentualnie Overrealm. Dodatkowo na samym początku gry mamy już efekty usuwające przeciwnikowi karty z ręki, dzięki czemu będzie miał ich mniej do na przykład bronienia się i kombowania. Kiedy mamy 4 life'a, możemy się awakenąć i ciągniemy wtedy 2 karty. Na stronie Awakened mamy w tym momencie 2 efekty. Kiedy ta karta atakuje, ciągniemy jedną kartę i możemy wybrać jedną naszą kartę w Battle Area, która nie jest tokenem i nie jest czarną kartą, i wywalić ją do dropa. Jeżeli to zrobimy, wtedy nasz przeciwnik usuwa sobie jedną kartę z ręki do dropa. Dodatkowo mamy efekt Activate Main, którego możemy użyć raz na turę, czyli możemy usunąć sobie jedną kartę z ręki i skalować przeciwnikowi dowolną kartę. Efekt Activate Main nie jest jakiś świetny w dobie wielu kart z barierą, jednak naprawdę pomaga to usuwać karty, które mogą blokować nam niektóre strategie w tej talii, plus zobaczycie zaraz, z czym kombuje się to fajnie w naszej talii. Tak jak wspomniałem, potrzebujemy efektów do Sparking, więc mamy nasze 4 karty Super Combo, Temporal Rescue Trunks. Standardowe Super Combo mamy plus 10 000. No i oczywiście, jeżeli mamy 5 kart w dropie, to wtedy możemy ciągnąć kartę, bo oczywiście nasz lider jest czarny. Czarna negacja, Power Burst. Jest to dość taka słaba negacja, jeżeli chodzi o inne z tego setu. Jednak pozwala nam ona wyciągnąć dodatkową kartę do ręki, czy jakąś jednodropową czarną kartę. Jeżeli mamy 5 kart w dropie, możemy użyć życia zamiast płacić energii. Ja akurat mam 3 negacje, ponieważ uważam, że w tej talii więcej nie potrzeba. Raczej musimy bardzo szybko wygrać tą talią niż się bronić, bo każde przyciąganie po prostu może się dla nas skończyć raczej źle. Przykładową kartą, którą możemy wyciągnąć z naszej negacji, jest Dark Power Masked Cyan. Jest to dodatkowa karta, która może usuwać przeciwnikowi karty z ręki, no i blokuje oczywiście przeciwnikowi możliwość wrzucania kart za pomocą na przykład efektów auto, bo wtedy musi sobie usunąć 2 karty z ręki, a przy naszej ofensywie i przy naszych efektach z lidera, to oczywiście ma tych kart niedużo, więc tak naprawdę można powiedzieć, że blokujemy możliwość zagrywania mu kart efektami. Szczególnie przydaje się to przeciwko czerwonym taliom oraz żółtym, które używają Sugesha jako super combo. Jeszcze jedną kartę jednodropową, tym razem zieloną, Newfound Power Son Gohan. Typowy Self-Awaken, czyli po prostu jeżeli karta atakuje, ciągniemy jedną kartę z życia oczywiście i ta karta dostaje 10 000 i Critical. Tutaj akurat mamy 6 kart, które nas self-awakenują. Jest to ważne, żeby jak najszybciej się zawakenować, plus mamy jeszcze oczywiście power naszego lidera. Jeżeli się zawakenujemy do drugiej tury, jest to bardzo, bardzo przydatne. Oczywiście później, kiedy mamy już mało życia, to te karty głównie służą jako energia lub materiał do combo. Praktycznie podstawową kartą w tej talii jest karta Frieza Army Healing Pot z Clash of Fates. Kosztuje ono standardowo 1 energii. Jego auto polega tak, że raz na turę, jeżeli zagrywamy kartę z dropa, to ciągniemy jedną kartę. Dodatkowo za koszt 2 zielonych energii, 2 jakichkolwiek, możemy wyrzucić tą kartę do dropa i wybieramy sobie wtedy jedną battle kartę z dropa o koszcie 4 albo mniej i zagrywamy ją. Jest to bardzo dobre, możemy sobie na przykład wrócić
jakiegoś heavy hittera lub jakiegoś lżejszego finishera, który no, praktycznie w 4-5 turze może nam zagwarantować zwycięstwo. No jednak prawdziwą siłą tej karty jest to, że możemy zagrywać kartę Overflowing Bio Warrior Army praktycznie cały czas. Jest to common tak naprawdę z pierwszego setu. Nie jest to zbytnio mocna karta, ponieważ nie ma tam żadnych dodatkowych super efektów typu Double Strike, jakiś Critical albo coś takiego. Ma 15 000 powera. Kosztuje 2 energii, jednak ma bardzo unikatowe auto, dzięki któremu jeżeli ta karta zostaje przeniesiona do dropa z Battle Area, obojętnie czy to będzie efekt KO, czy będzie miała 0 powera, czy cokolwiek, możemy wtedy usunąć sobie jedną kartę z ręki i zagrać ją z dropa z powrotem. Tutaj w połączeniu z Frieza Army Healing Pod pociągniemy dzięki temu kartę, więc praktycznie w ręce wychodzimy na 0, a tak naprawdę karta wchodzi nam z powrotem do gry i oczywiście wtedy znowu jest w Active Mode, więc możemy ją znowu atakować. Z powerem naszego lidera współpracuje też fajnie Chill-Eye the Beautiful, dwudropowa karta z setu Clash of Fates, featured rare. Jej auto powoduje także raz na turę, kiedy jakaś battle karta przeciwnika zostaje skajowana, przeciwnik wybiera sobie jedną kartę z ręki i wywala ją do dropa. Bardzo prosty efekt. Minusem tej karty jest to, że nie ma bariery, więc jest, że tak powiem, pierwszym celem do zniszczenia, jednak przydaje się w wielu przypadkach. Oczywiście bardzo fajnie się kombuje z efektem naszego lidera, więc możemy ją praktycznie utylizować co turę. Ja mam tylko jedną sztukę, ponieważ no, nie mam więcej, ale tak zalecam 2-3 w talii spokojnie. 2 sztuki starterowego Shenrona. Bardzo fajna karta. Ja osobiście zagrywam ją bardzo sytuacyjnie, ponieważ w 4. turze zazwyczaj wolę utrzymać, że tak powiem, presję na przeciwniku i zagrać jakieś aggro. Jednak to wszystko zależy też oczywiście od ręki, od typu przeciwnika, z jakim gramy. Karta także bardzo fajnie współpracuje z Frieza Army Healing Pod, ponieważ może nam wyciągnąć jakąś kartę o koszcie 2 albo mniej. Dodatkowo jeszcze ciągniemy z tego karty, więc to jest bardzo dobra karta w tej talii. No i oczywiście może nam, jeżeli przeciwnik nam usunie całkowicie w jakiś sposób Overflowing Bio Warrior Army, możemy ją sobie wyciągnąć z dropa za pomocą Shenrona i mając Frieza Army Healing Pod możemy od razu automatycznie dociągnąć sobie kartę. Więc polecam przynajmniej 2 sztuki w talii. Kolejną bardzo dobrą kartą jest Surprise Attack Frieza. Ona pozwala utrzymać tej talii dość sporą presję na przeciwniku, ponieważ tak naprawdę przy dobrym układzie już w 2. turze możemy zagrać tą kartę. Wszystko dzięki temu, że auto tej karty działa tak, że jeżeli karta przeciwnika zostanie skajowana, wtedy ta karta wchodzi bez żadnego kosztu do gry z naszej ręki. I ona ma 15 000 critical, więc jeżeli wystawimy ją odpowiednio wcześnie, to wtedy przeciwnik ma dość spory problem, bo musi albo poświęcić życie, albo po prostu poświęcić karty z ręki do kombowania. A jak widzicie do tej pory, sporo kart tutaj działa tak, że usuwa przeciwnikowi karty z ręki. Więc bardzo dobra karta, to jest promo z Budokai Card Klubu, ze spotkań. Można dostać raz w tygodniu, przychodząc na spotkanie. Dodatkowo karty, które ostatnio raczej nie są używane, Evil Sage Zamasu, jest to bloker, którego praktycznie nie można w żaden sposób usunąć ze stołu. Oczywiście przeciwnik nie może w żaden sposób go usunąć ze stołu. Posiada on barierę, jest blokerem i jest niezniszczalny. Czyli ta karta nie może być skajowana albo usunięta z Battle Area ani za pomocą przegranej w walce, ani za pomocą skillów przeciwnika. I tutaj właśnie dochodzi kwestia tak naprawdę, dlaczego używam tej karty, ponieważ ona mówi tylko o tym, że skille przeciwnika nie mogą jej usuwać. A jak pamiętacie dobrze z początku wideo, nasz skill lidera, żeby usunąć kartę z ręki przeciwnika, musi usunąć sobie własną. Tak więc po prostu zagrywamy Evil Sage Zamasu, używamy go jako blokera, broniąc się przed jakimś atakiem, najlepiej gdzieś w 4-5 turze, gdzie przeciwnik ma już po prostu jakieś silniejsze karty. No i oczywiście karta sobie zostaje na stole, atakujemy naszym liderem, usuwamy sobie Zamasu,
do dropa, no i oczywiście możemy wystawić go ponownie. Karta była zrobiona tak, że po prostu po jej użyciu, po użyciu jednorazowo jako blokera, no to po prostu, że nie można już wystawić kolejnych Evil Cycle zamasu, no ale dzięki powerowi lidera możemy go recyklingować. W porównaniu dodatkowo możemy go wyciągnąć później za pomocą Shenrona, jeżeli mamy takiego na stole, no i jeżeli po prostu nie mamy jak zabić szybko przeciwnika, no to możemy się w ten sposób troszkę dłużej bronić. No ale 2 sztuki myślę, że spokojnie w tej talii wystarczą. Mamy tutaj też mniej używaną ostatnio kartę Terrorside Goku Black. W moim odczuciu bardzo dobra karta. Generalnie według mnie większość kart, które zagrywają po prostu tokeny, to są bardzo niedoceniane karty, no ale ze względu głównie na obecność takich kart jak Kami Global Unifier lub Dark Power Masked Cyan. Jednak jeżeli się umiejętnie zagrywa takie karty, to są one bardzo pożyteczne i dają możliwość nadawania dużej presji na przeciwnika. Jest to 3-kosztowa karta z powerem 15 000. Kiedy ją zagrywamy, wybieramy 2 Shadow tokeny, które mają 10 000 powera i 5 000 combo power i wrzucamy je do gry. Oczywiście, no, jeżeli przeciwnik ma w grze Dark Power Masked Cyan, no to wtedy byśmy sobie usunęli 4 karty z ręki. No jednak w bardzo prosty sposób możemy sobie poradzić z Masked Cyanem, usuwając go najpierw z poweru naszego lidera. Dodatkowo możemy z talii wyszukać sobie Evil Cycle zamasu. Oczywiście dajemy go do ręki, jeżeli to zrobimy, usuwamy sobie kartę z ręki. Dzięki temu no, możemy dodatkowo mieć po prostu od razu blokera w ręce. No i tak naprawdę za 3 energii mamy 3 karty, które mogą nadać sporą presję na przeciwnika lub ewentualnie po prostu go skończyć, ponieważ no, możemy zaatakować Goku Blackiem i dołożyć 2 tokeny jako combo. To już będzie 25 000 powera. Poza tak naprawdę główną strategią tego deku, czyli po prostu zagrywaniem wielu, że tak powiem, darmowych lub niskokosztowych kart na samym początku, używam także tak zwanego Broly Engine. Podstawowo jednodropowy Broly, którego jeżeli zagrywamy, szukamy sobie w 7 górnych kartach jakiegoś Broly'ego i dajemy go do ręki. Prosta karta, 1 kort, 2 sztuki wystarczą w zupełności. Zazwyczaj ląduje w energii lub jako materiał do combo, ponieważ no, w pierwszej turze lepiej zagrać sobie Dark Masked Cyanina lub Son Gohana, żeby szybciej się self-awakenąć. 3 karty Endless Evolution Broly. Działa on dość unikatowo, ponieważ obniża koszt Evolva każdego Broly'ego w naszej ręce o 2 zielone energie. Dodatkowo, kiedy zagrywamy tą kartę, przeciwnik wybiera sobie jedną battle kartę i ją KO-uje. Więc generalnie można tą kartę współkombować, na przykład właśnie z Surprise Attack Freezą, który wtedy wchodzi po prostu za darmo. 4 sztuki Deathless Warrior Broly. Jest to karta z Ultimate Boxa i jak widzimy ma koszt Evolva 3, czyli jeżeli mamy Endless Evolution Broly'ego na stole, no to koszt jego ewolucji to jest 1 zielona energia. Jeżeli zagrywamy tą kartę, jeżeli naszym liderem jest Broly, przeciwnik może skajować sobie 1 kartę. Jeżeli tego nie zrobi, to musi usunąć sobie 2 karty z ręki do dropa. Ta karta też fajnie działa w przypadku kart z barierą, ponieważ jeżeli przeciwnik ma same karty z barierą na stole, no to wtedy nie może skajować żadnej karty, ponieważ nadal jest to nasz efekt i musi wybrać sobie 2 karty z ręki i je usunąć. Niestety z braku jeszcze 6 setu u nas 2 karty Rampaging Lifeform Bio Broly. Bardzo proste, jeżeli ewoluujemy tą kartę, to wtedy przeciwnik wybiera sobie 2 karty z ręki i usuwa je do dropu. 20 000 Double Strike. Nie jest to zbyt dobra karta, ponieważ jest no dość też kosztowna i też nie jest zbytnio mocna. Jest to taki dodatkowe źródło, że tak powiem, usuwania kart przeciwnikowi z ręki. No i oczywiście tą kartę przy secie 6 zastępujemy 7-dropowym Brolim, którego tam gdzieś przy okazji może podsumujemy. Z takich dodatkowych kart, które tak naprawdę są chwilowo, że tak powiem, zapchaj dziurą w tej talii, dopóki set 6 nie wyjdzie. Na przykład Black Masked Cyan The Devastator o koszcie 3, ma Criticala, 19 000 powera i w trakcie twojej tury, jeżeli twój lider jest czarny i ty i twój przeciwnik macie 15 albo więcej Cyan w drop area,
to wtedy, kiedy ta karta atakuje, jej atak zostaje zanegowany lub przegra walkę, to przeciwnik tak czy tak usuwa sobie kartę z życia do warpa. Jest to taka karta, która w sumie zapewnia nam trochę zwycięstwo, ponieważ nieważne ile przeciwnik się obroni, i tak straci to jedno życie, więc w przypadkach gdzieś tam jakiejś bliskiej gry, gdzie dosłownie potrzebujemy zadać jeszcze tylko jeden damage, jest to całkiem fajna karta. Dodatkowo Super 17 The Infernal Machine, bardzo dobra karta o koszcie 4, ma 20 000 powera, double strike. To, co jest bardzo dobre w tej karcie, jest to, że jej atak nie może zostać zanegowany i kiedy zagrywamy tą kartę, możemy wybrać sobie 2 karty z ręki i wyrzucić je do dropara, i jeżeli to zrobimy, przeciwnik także usuwa sobie 2 karty z ręki. Dodatkowo ona ma kosztu 4, więc możemy ją wyciągnąć za pomocą Freeza Army Healing Pod. Jedna z lepszych nowych kart, Preemptive Strike, kosztuje 2, jest to counterplay, podobnie jak w Bloodlust. Jeżeli przeciwnik zagrywa jakąś kartę o koszcie 4 albo mniej, wtedy możemy to rzucić i zamiast ją zagrywać, wtedy wrzuca ją do drop area. Oczywiście wszystkie jej efekty się nie liczą, tam when you play this card i tak dalej, no bo ponieważ nigdy nie została zagrana. Generalnie mam tylko jedną taką kartę z racji tego, że zazwyczaj nie mam po prostu otwartej energii w turze przeciwnika, żeby po prostu tego użyć. Jest to taka karta na wszelki wypadek przeciwko jakimś bardziej pasywnym dekom. Tak naprawdę tylko jeden Overrealm dla dodatkowego usuwania kart z ręki. Relentless Destruction Mira. Overrealm 3, czyli musimy mieć 3 karty w dropie, żeby użyć tego Overrealma, przynajmniej oczywiście 3 karty, i kiedy zagrywamy tą kartę za pomocą Overrealma, przeciwnik usuwa sobie jedną kartę z ręki do dropa. No i 15 000 powera. Bardzo fajna karta, pozwala utrzymać presję, no i oczywiście dodatkowe usuwanie kart z ręki. Jedna z bardzo rzadko używanych kart z racji tego, że ona jest dość kosztowna i rzadko się udaje po prostu dojść do 4-5 tury, ale dzięki niej możemy sobie wyszukać jakąkolwiek kartę z dropu, która kosztuje 5 albo mniej. No dodatkowo oczywiście zagrywając kartę z dropu ciągniemy kartę z Freeza Army Healing Pod. Ostatnią taką kartą, która jest taka bardziej pod przeciwnika, jest Kami Global Unifier. Generalnie w side decku można trzymać go więcej. Jest to karta bardzo popularna przeciwko jakimś właśnie takim deckom, które wystawiają bardzo dużo kart na stół. Posiada deflect, czyli nie można rzucić na niego na przykład Preemptive Strike ani Cold Bloodlust. Kiedy go zagrywamy, ciągniemy jedną kartę. Jego Activate Main kosztuje 2 energii jakiejkolwiek. Jeżeli przeciwnik ma 4 albo więcej kart w grze, wybieramy wszystkie nasze i przeciwnika karty, które mają energii 4 albo mniej, ignorujemy barierę i KO-ujemy je. Jest to też fajny sposób na wyczyszczenie stołu, no i dodatkowo KO-ując karty przeciwnika, mając w ręce Surprise Attack Freeze, możemy tak naprawdę mieć bardzo szybko przewagę na stole. Generalnie talia jest bardzo fajna, no to teraz zaraz wam opowiem, jak mniej więcej to wszystko działa. W pierwszej kolejności jak najszybciej trzeba wyciągnąć Freeza Army Healing Pod. Jest to karta praktycznie podstawowa, zasilająca naszą rękę, dodatkowo umożliwiająca nam zagrywanie combo z Overflowing Bioarmy praktycznie co turę. W najlepszym przypadku, jeżeli zaczynamy bardzo dobrze, jest mieć ją po prostu na ręce, no bo w pierwszej turze, jeżeli rozpoczynamy grę, no to nie możemy atakować, więc po prostu załadować energię, wyrzucić fielda na stół i czekać na turę przeciwnika. Ważne jest to, żeby jak najszybciej zejść do 4 życia i się awakenąć, ponieważ do naszego combo potrzebujemy Activate Maina z naszego Awakened Side. Dodatkowo, jeżeli czujemy się na tyle bezpiecznie, żeby zagrać w drugiej turze Overflowing Biowarrior Army, to oczywiście wyrzucamy ich i dzięki temu mamy tak naprawdę w drugiej turze już potencjalnie 3 ataki. Pierwszy atak, jeżeli oczywiście na tyle dostaliśmy, że tak powiem, łomot, żeby po prostu już mieć 4 życia i możemy się awakenąć, no to wtedy bardzo prosto wygląda tura. Atakujemy za pomocą Overflowing Biowarrior Army. Przeciwnik broni się lub nie. Następnie atakujemy naszym liderem. Ciągniemy kartę, usuwamy sobie Overflowing Biowarrior Army do dropa. Używamy jego auto, usuwamy sobie kartę z ręki, zagrywamy go z powrotem. Aktywuje się Freeza Army Healing Pod.
raz na turę, no i oczywiście ciągniemy kartę. Następnie atakujemy znowu Overflowing Biowarrior Army, no i to jest nasz trzeci atak w drugiej turze, więc tak naprawdę możemy bardzo szybko przeciwnika zrzucić po prostu do 4 życia. Dodatkowo to combo będzie wspomagać w 6. secie Paragus z Dashpacka. Jest to jednotropowa karta o 5000 powera i jego Activate Main powoduje tak, że możemy sobie zabić właśnie jakąś jedną kartę. I dzięki temu właśnie wtedy, jeżeli mielibyśmy go na przykład od pierwszej, drugiej tury, mając Overflowing Biowarrior Army, mamy tak naprawdę w trakcie tury 4 ataki, ponieważ 2 razy wysyłamy kartę do dropa, no i mamy jeszcze atak lidera. Dodatkowo bardzo fajnie talię wspiera Terrorsail Goku Black, który po prostu zagrywa nam dodatkowe Shadow tokeny. Także jeżeli nie czujemy się na tyle, że damy sobie radę, że tak powiem, dojść do tej 4. tury, no to możemy wcześniej zagrać Everside Zamasu, który nam po prostu zablokuje jakiś jeden większy atak. Tak naprawdę te karty to jest podstawa w tej talii przez pierwsze 3-4 tury. Generalnie talia jest bardzo fajna, po pierwsze jest tania. Tak naprawdę w cenie 150 zł można złożyć ten deck spokojnie. Jeżeli nie będziecie go składać z Broly Chainem, to nawet myślę, że udałoby się to wszystko złożyć taniej, bo tak naprawdę corem tej talii są commony i uncommony. Jest to bardzo, bardzo przyjemny do gry, fajny deck, prosty i jak najbardziej polecam. Ja miałem dużo zabawy z tą talią i tak naprawdę wygrywałem z różnymi typami talii, od swapów żółtych po czerwone, także z taliami z Clash of Fates. Jeżeli mielibyście jakieś pytania co do talii, no to piszcie w komentarzach. No i zapraszam do subskrybowania kanału Sebastiana. Dzięki.